Dwie solidne porcje pieczonego schabu. Coś dla wielbicieli chudego i gorącego mięsa. Pieczyste na obiad lub gorącą przekąskę, ale także znakomite mięsiwo pieczone do spożycia na zimno. Zapraszam na film. Witajcie moi drodzy w mojej kuchni. Nieraz trzeba sprawę optymalizować, tematy łączyć po to, żeby jedną pracą wykonać dwie rzeczy. I tak będzie w tym przypadku. Mam tutaj dwa kawałki schabu, łącznie 4 kg. Ładne, chudziutkie kawałeczki, pokryte jeszcze mizdrą. I można byłoby ją zachować, ale że ja to będę piekł, to ona będzie miała silne działanie ściągające i deformujące, więc gdyby ją zachować, należałoby ją poważnie ponacinać. Tego nie chcę, wolę ją ściąć. Więc delikatnie, by zbytnio mięsa nie uszczuplić, ale ją za chwileczkę skroję. Przygotowałem też sól zwykłą, bo jak powiedziałem, będę piekł. Czyli po 15 gramów na kilogram, to razem 60 gramów. Przygotowałem 2 łyżeczki pieprzu mielonego czarnego, 1 łyżeczkę ostrej papryki, u mnie wędzonej, ale może być zwykła. Ja chcę tą nutkę aromatu wędzonej papryki dodać. No i jeszcze jakąś ziołową przyprawę, jaką lubicie. Może to być sekret dziadka Feliksa. To jest dobra mieszanka, bardzo fajny, ma taki ziołowy smak i aromat. Może być jakaś inna mieszanka myśliwska, która też swoją rolę spełni. Także jeszcze 1 łyżeczkę tego. Będą jeszcze inne dodatki, ale to na innym etapie. Na razie, tak jak powiedziałem, oczyszczę, przyprawię, złożę do pojemnika. Nie jestem pewien, czy nie wziąłem za małego, więc jakby co, to go zmienię na większy. Do pieczenia będę musiał chyba dać większy, ale na razie na 2 dni muszę to wstawić natarte przyprawami do lodówki. Co będzie dalej? Zobaczycie. Jak wspomniałem, zaczynam od oczyszczenia schabu. Odcinam pasek po pasku. Ups, mało brakowało i mogło być nieszczęście. To, co skroiłem, oczywiście nie wyrzucam. Zrobię z tego wywar, który się wykorzysta. Mieszam wspomniane przyprawy i nacieram nimi dokładnie oba kawałki. Przekładam je do metalowej wanienki i posypuję jeszcze z wierzchu. Wstawiam do lodówki na 2-3 dni. Po tym czasie przygotowuję 3 średnie cebule i 4 ząbki czosnku. Kawałki schabu na chwilę wyjmuję z pojemnika i na dno wykładam plastry cebuli. Dokładam jeszcze rozgniecione ząbki czosnku i na tym układam mięso. Wstawiam to do rozgrzewającego się piekarnika ustawionego na 180 stopni. Zostawiam tak pod przykryciem na 2 godziny. Po tym czasie zdejmuję pokrywę i w jeden z kawałków wbijam sondę termometru. W tej chwili w środku jest 52 stopnie. Podpiekam dalej z termoobiegiem. Jeżeli całość ma być zjedzona na gorąco, to można skończyć na 67 stopniach. Jeżeli myślicie, że coś zostanie, to pociągnijcie wyżej, o 10 stopni. Mam 2 solidne pieczone kawałki mięsa. Cudnie pachnie w całym domu. Jeden kawałek mam zamiar skroić na gorąco, więc trzeba go wyjąć. Pachnące, gorące, soczyste mięso.
Tak, schab jest dość chudy, ale wykonany w ten sposób zachowuje sporo soków. Na zdjęciu to lepiej widać. Obowiązek i przywilej wykonawcy to niezwłocznie spróbować. Uwielbiam te momenty i między innymi dlatego robię domowe wyroby. Oj, musiałem to przełknąć, bo oprócz tego kawałka, który spróbowałem, to jeszcze całkiem sporo śliny. Która mi się toczyła od razu na to, żeby wziąć natychmiast drugi kawałek i za chwileczkę go wezmę. Jest fajne, lekko pikantne. Może, znaczy jak dla mnie to nawet może bardziej niż lekko, ale dla większości z Was to będzie lekko pikantne. Wspaniały aromat cebulki, jeżeli to lubicie, oczywiście jeszcze podbity czosnkiem, bo to się teraz w tym ładnie wszystko na początku dusiło, a potem podpiekało już po otwarciu. Oczywiście ta cebulka jest do wydobycia i można teraz ją razem z tymi plastrami na talerz podać. To, co się wytopiło, to jest sosik, można to polać na ziemniaki, ryż, czy co tamkolwiek do tego przygotujecie. Ja zrobiłem 2 kawałki. Jeden teraz pokrojony na gorąco, bo mam o tej późnej porze strudzonych ludzi, którzy przyjechali z drogi, no i coś gorącego im trzeba dać. No i oczywiście możecie powiedzieć, gdzie na noc jeść. No ale spokojnie, spokojnie. My tak się prędko spać nie położymy. A wszystko, co zostanie, będzie wędliną na zimno, którą będziemy mogli sobie kroić jako takie zimne pieczone mięsko i w najbliższych dniach spożytkować. Po prostu przy okazji zrobiło się coś na gorąco i coś na zimno. Jest to naprawdę bardzo smaczne. Bardzo lubię ten smak cebuli. Naprawdę bardzo lubię. Dajcie znać, czy macie takie same gusta i czy Wam to też pasuje. Proste, łatwe, naprawdę żadna robota. Kilka minut przygotowania, reszta to praca piekarnika. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki i do zobaczenia. Smacznego Wam życzę. I róbcie domowe wyroby wszelkie. Dzisiaj mięso pieczone, ale i wędlina pieczona. To też wyrób domowy. Na razie, trzymajcie się, hej! Następnego dnia na biesiadnym stole wylądował drugi kawałek, który został skrojony na zimno. Szybko znikał ze stołu. Chcesz więcej filmów o wyrobach z piekarnika? To kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam!